uszanowanie. Pamiętacie, może ostatnim razem widzieliśmy się w Gdańsku, kiedy oprowadzałem Was po bardzo tajemniczej willi SS. Otóż dzisiaj jestem całkowicie gdzie indziej. Sądzę, że w prostej linii około 600 km na południe kraju, tak naprawdę tuż przy granicy z Ukrainą. Chciałbym Was zabrać do miejsca, o którym wie bardzo niewiele osób. Jeszcze mniej zna jego historię, a ci, którzy wierzą w takie rzeczy, doszukują się tutaj bardzo tajemniczej symboliki. Dodam, że w Polsce można znaleźć tylko 2 lub 3 takie miejsca. Każdy z nich rozbudza wyobraźnię i stawia pytania bez odpowiedzi. Na pewno słyszeliście o wszechwidzącym oku, o zakonie iluminatów, wolnomularzach albo energii skupianej w piramidach. Zabieram Was dzisiaj do piramidy ariańskiej. Kawa. No, pogoda jest ekstra. Kolonia Krasna, to tam nie jest. Słuchajcie, do miejsca docelowego został nam jeszcze kawałek, ale całkiem przypadkiem trafiliśmy na naprawdę wspaniałe ruiny zamku. Zobaczcie. Z tego co wiem, te ruiny mają związek z miejscem, do którego dzisiaj zmierzamy. Ale co, coś musimy... Skręć w prawo. Okej, wjeżdżamy w las. Strasznie trudno jest się dostać do tego miejsca. Ono jest tak bardzo schowane, że zanim się do niego dotrze, trzeba pokonać co najmniej kilometr konkretnie, naprawdę głębokiego lasu. Welcome to the jungle. Wysoki. Okej, mamy to miejsce. Majaczy tam pomiędzy drzewami. Oglądaliście kiedyś Odyseję Kosmiczną 2001? Wygląda to jak taki obelisk. A ja jestem małpą, która patrzy na to i nie ma punktu odniesienia. Autentycznie jest to miejsce tak abstrakcyjne. Spróbuję Wam to pokazać, ok. Żeby nie zasłaniać. Mam nadzieję, że to widać. Za chwilę będziemy startować dronem, żebyśmy byli w stanie
pokazać to miejsce w całej okazałości. Mam nadzieję, że się uda. Wiatr, w tym momencie praktycznie wiatru nie ma, także mam nadzieję, że dron wystartuje. Wypoziomuje. Słuchajcie, zanim udało nam się dotrzeć do samego miejsca, musieliśmy, tak jak już wcześniej mówiłem, musieliśmy się przedrzeć przez co najmniej kilometr lasu. Generalnie samo wzgórze, na którym stoi piramida ariańska, znajduje się na kompletnym polu. W totalnej głuszy. Tutaj nie ma żadnych zabudowań dookoła. Najbliższa wioska oddalona jest od tego miejsca, podejrzewam, o około 5 km. Miejsce, jak dla mnie, całkowicie magiczne. Wydaje mi się, że ten ktoś wybrał to miejsce nieprzypadkowo na zbudowanie tak kuriozalnego grobowca. Piramidy to bardzo, bardzo specyficzne miejsca. Podobno mają wewnątrz niesamowite skupienie energii. Ja będę chciał tam wejść do środka, chociaż mam nieco opory, ale wejdziemy. No to wskakujemy do środka. Mam nadzieję, że ta energia skupiana przez tą piramidę jest energią pozytywną. Tam z rogu, tak wiesz, na las. Ten element, on nie jest umiejscowiony centralnie, w centralnym miejscu stropu. Otwór służył w jednym celu, żeby snop energii kończył się w tym miejscu. Padał na to miejsce. Z tego, co można się domyślać, centralnie pod tym otworem ustawiona była trumna. W drodze do piramidy mijaliśmy ruiny zamku nad jeziorem. Otóż zamek ten miał łączyć z piramidą podziemny tunel. Oba te obiekty zostały wzniesione w XVI wieku, podobno przez niejakiego Pawła Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego. Bardzo zagadkową postać, bo heretyka i innowiercę tamtych czasów. Niektórzy twierdzą, że piramida została wybudowana jako grobowiec. Inne źródła mówią, iż był to kościół ariański. Miejscowi utrzymują, że piramida skupia potężną energię, która wykorzystywana była do złych celów i właśnie po to została wzniesiona jako miejsce magicznych obrzędów. Legenda ta jest tak bardzo żywa, że okoliczna ludność stroni od tego samotnego wzgórza pośród pól.
Pomimo że Orzechowski podobno złożył w piwnicy piramidy jakieś dodatkowe przedmioty, nikt do tej pory nie odważył się tego sprawdzić. Miejsce to od wieków cieszyło się złą sławą, prawdopodobnie dlatego, że nikt tak naprawdę nie wie, w jakim celu i przez kogo ten dziwny obiekt został wzniesiony. Nawet współcześnie przestrzega się turystów przed ogromnymi żmijami w otoczeniu piramidy, które z jakiegoś niewyjaśnionego powodu występują tu podobno w ogromnej ilości. Czy mamy wobec tego wszystkiego do czynienia z grobowcem, czy zamierzenie budowniczych było całkowicie inne? Czy wszystko to jest wielką mistyfikacją i tajemnicą, jak to zwykle bywa w przypadku symbolu Ostrosłupa? Opowiem wam teraz bardzo ciekawą historię. Otóż w piramidzie złożone podobno zostało ciało Arianina Pawła Orzechowskiego. Każdemu ariańskiemu zmarłemu przytwierdzano tabliczkę z łacińską sentencją „Wiem, w co wierzył” i butelkę z opisem życia tego człowieka, tej osoby. Całkiem naturalnie zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie zatem została złożona ta trumna. Jej nie ma w piramidzie. Okoliczne podania mówią, że pomiędzy zamkiem w Krupę a piramidą na wzgórzu jeździła kiedyś kareta przewożąca prawdopodobnie dobra należące do Orzechowskiego. Gdzie ów kosztowności i dobra zostały zatem złożone? Kolejne pytanie. Słuchajcie, podobno piramida ma jeszcze jeden poziom, piwnicę, loch, ale ze względu na to, że ludzie po prostu boją się tego miejsca i raczej rzadko się tu zapuszczają, nikt tego do tej pory nie sprawdził. Będąc w środku piramidy chwilę temu, zauważyliśmy, że w 5 punktach posadzki ustawione są pozostałości świec. Gdyby te świece połączyć ze sobą sznurkiem, dałyby one obraz 5-ramiennej gwiazdy. Naprawdę sprawdziliśmy to chwilę temu. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy w tym miejscu odbywają się jakieś obrzędy i wychodzi na to, że konfiguracja, w jakiej te świece zostały ustawione, jest całkiem świadoma. Także można sądzić, że ktoś tutaj w dalszym ciągu przybywa pod osłoną nocy. To, co teraz powiem, może wydawać się i prawdopodobnie będzie wydawać się większości z Was totalnym absurdem, ale na tym kanale gonimy duchy, no więc wydaje mi się, że ta informacja jest warta odnotowania. Otóż jest grupa ludzi, która wierzy, że Arianin Paweł Orzechowski w dalszym ciągu po tych 4 wiekach znajduje się wśród żywych. Nie wiem, czy pod postacią ducha, czy pod postacią osoby fizycznej. Podobno w dalszym ciągu błąka się po tych wielkich polach pomiędzy zamkiem w Krupę a wzgórzem, na którym stoi piramida ariańska. Ciekawe.